Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Suzuki Swifta Sport, który wraz z liftingiem stracił co prawda trochę mocy w silniku 1.4 Booster Jet, nawet pomimo przeprowadzonej przy okazji odświeżenia elektryfikacji tej jednostki napędowej, ale na szczęście nie przełożyło się to na frajdę, jaką daje ten samochód z jazdy i m.in. co na nią wciąż wpływa, powiem w dalszej części filmu. Startujemy! Odświeżenie, o którym wspominałem, przede wszystkim wpłynęło na kwestie technologiczne, bo do silnika benzynowego 1.4 Booster Jet dołożony został miękki układ hybrydowy, pojawiły się też dodatkowe systemy bezpieczeństwa. W kwestii designu lifting wyraźnych zmian nie przyniósł i Swift pozostał sympatycznie wyglądającym małym samochodem, który w wersji Sport wyróżnia się chociażby podwójnymi, dużymi i co warte podkreślenia w dzisiejszych czasach prawdziwymi końcówkami układu wydechowego. Samochód nie zapewnia przez to jakichś wyróżniających się wrażeń akustycznych, ale taki wydech prezentuje się konkretnie. Poza tym dochodzą zmodyfikowane zderzaki i wstawki z materiału imitującego włókno węglowe, a także zarezerwowane dla Sporta 17-calowe felgi. Zmiany te, połączone z wrodzonym i zadziornym projektem nadwozia tego modelu, tworzą naprawdę przyjemny według mnie efekt końcowy, a żółty lakier, w którym domyślnie ta wersja występuje, jeszcze dodaje porcję niecodzienności. We wnętrzu zmiany są mniejsze, bo cała deska rozdzielcza żywcem przeniesiona jest ze zwykłych Swiftów, zyskała ona za to czerwone wstawki, które pojawiają się również na drzwiach. Projekt kabiny, choć oldschoolowy, to ma swój urok moim zdaniem i do auta tego typu pasuje również w wersji sportowej. W testowanej odmianie mamy też dodatkowo perforowaną skórę na kierownicy. Wersja Sport wpływa też na zegary, jakoś ogromnie, bo dodaje tylko czerwień na obrotomierzu, ale biorąc pod uwagę, że już w zwykłym Swiftie ten element prezentuje się jak dla mnie super, to taki zabieg w zupełności wystarcza. Szkoda jedynie, że prędkościomierz jest wyskalowany liniowo, przez co prawa wskazówka zamiast soczyście iść do góry, to operuje zazwyczaj gdzieś na dole. Sportowa wersja omawianego Suzuki oznacza za to zupełnie inne fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Oferują one poza fajnym wyglądem solidne trzymanie ciała w zakrętach i są też dosyć twarde, zwłaszcza na bokach, ale też nie za twarde na co dzień, takie zwykłe z rozsądnym odchyleniem w stronę sportu. Twarde za to już na maksa są materiały obecne w kabinie. Tworzywa te nie wyglądają jednak przesadnie plastikowo, nie błyszczą się chociażby w słońcu. Na podłokietniku mamy trochę miękkiego wypełnienia, ale na tyle symboliczne jest ono, że i tak kontakt łokcia z nim nie jest zbyt przyjemny. Z kolei przyjemnie patrzy się na dekoracyjne wstawki, które nie są jednolite, tylko mają ładny wzorek. Są one głównymi elementami odblaskowymi w tym wnętrzu, więc ogólnie nie ma co się martwić jakimiś przesadnymi rysami. Jeśli chodzi o wykonanie detali, ich działanie, no to tutaj nie mam zastrzeżeń, tylko ten design nie jest specjalnie porywający. Spasowanie poza lekko trzeszczącym ekranem, ale tylko podczas takiego naciskania jest dobrze. Zatem ogólna jakość jak na mały miejski samochód wypada przyzwoicie. Nie jest to lider segmentu, ale też nic nie kuje w oczy. Biorąc jednak pod uwagę cenę wersji Sport, około 100 000 złotych, to cena musi niestety iść w dół. No właśnie, cena testowanej wersji to dokładnie 99 900 zł i cennik Swifta nie oparł się niestety podwyżką i dla porównania w połowie 2019 roku, gdy testowałem wersję przed liftingiem, samochód kosztował 79 900 zł. Kwoty tej zarówno wtedy, jak i teraz nie można za bardzo powiększyć, ponieważ po pierwsze Swift ma typowo japoński konfigurator, gdzie mało rzeczy można dodawać ekstra, a po drugie Sport jako topowa wersja zawiera wszystko, co producent do tego modelu przewidział i dopłacić można jedynie za dwukolorowe nadwozie albo lakier metalik, co podbija cenę samochodu ponad psychologiczny pułap 100 000 zł. Jeśli chodzi o wyposażenie, to w testówce otrzymuje się dobry jak na takiego malucha poziom zawierający chociażby kamerę cofania wraz z czujnikami, automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat, składane lusterka, światła LED czy podgrzewanie foteli i w tej cenie razi jedynie brak samościemniającego się lusterka wewnętrznego. Z systemów bezpieczeństwa wraz z liftingiem doszedł chociażby asystent martwego pola czy zjeżdżania z pasa ruchu. Niestety nieruszony został asystent kolizji, który reaguje nieraz na zupełnie niegroźne sytuacje, np. podjeżdżanie do kogoś na światłach, przez co zachęca, aby go wyłączyć. Gdyby ktoś chciał zgarnąć omawiany model w leasingu operacyjnym, to w ramach uzupełnienia informacji finansowych powiem, ile kosztowałby on w takim finansowaniu na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlease Polska. W cenach netto weźmy 20% wpłatę własną, czyli 16 616 zł, 4-letni okres leasingu i 30% wykup końcowy, czyli 24 925 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 1316 zł. Link do oferty, gdzie można dostroić suwaki pod siebie, wrzuciłem w opisie filmu, a na carleasepolska.pl dostępne są inne auta, też w wynajmie długoterminowym.
Strata mocy w Swiftie Sport wynosi 11 koni mechanicznych i ze 140 kiedyś zrobiło się 129 teraz, ale obecność miękkiego układu hybrydowego dodającego 50 Nm maksymalnego momentu obrotowego sprawiła, że ten parametr ogólnie wzrósł o symboliczne, ale jednak 5 Nm. Moment dostępny jest też niżej, od 2000, a nie 2500. Katalogowo Swift Sport jest obecnie wolniejszy do 100 km na godzinę od poprzedniego o 1 sekundę i setkę robi w 9,1 sekundy, przy czym jak wpłynęło to na odczuwalną dynamikę, trudno jest mi powiedzieć, bo poprzednio tym modelem jeździłem już dawno temu, a też różnice nie są na pewno ogromne i o ich zniwelowanie dbać ma dodatkowy niewielki silnik elektryczny. Układ hybrydowy daje o sobie znać też w trakcie odpalania benzyny, co faktycznie dzieje się bardzo płynnie. Stan pracy układu śledzić można na komputerze na zegarach, podobnie jak sporo innych parametrów, również tych mniej codziennych, jak pomiar chociażby przeciążeń czy stopień wciśnięcia pedałów. Testowany Suzuki w obecnym wcieleniu pod kątem dynamiki gwarantowały mi wystarczające, ale też przyjemne osiągi, bo przy masie 1020 kg auto żwawo reagowało na wciskanie gazu i wkręcało się na obroty. Dla mnie takie podejście do usportowionego małego hatchbacka ma sens i cieszę się, że takie samochody też są na rynku, bo oczywiście nie ma co z testowanego Swifta robić hot hatcha na poziomie np. Hyundai'a i20N i osoby szukające maksymalnej mocy w tym segmencie jej w Suzuki nie znajdą, ale 129 koni wciąż daje radę podczas przyspieszania i też pozwala cieszyć się z tego, że wykorzystuje się pełen potencjał samochodu bez obawy o mandat, a w rasowych hot hatchach zawsze miałem takie wrażenie, że na publicznych drogach po prostu się one marnują. Silnik też dobrze sprawdza się podczas zwykłej jazdy, bo dostajemy tu naprawdę solidną elastyczność, gdzie od około 1500 obrotów nawet na szóstce można uzyskać wystarczającą często dynamikę i brak wyraźnych nieprzyjemnych wibracji. Na wyższych obrotach jednostka napędowa ma typowy, wygładzony dźwięk współczesnej turbobenzyny o 4 cylindrach, ale nie jest ona jakoś bardzo izolowana od kabiny. Z jednej strony jest to ok, bo bardziej doświadcza się przyspieszenia, ale z drugiej czasami zwraca to negatywnie uwagę ze względu na skrzynię biegów, ponieważ jest ona zestopniowana krótko i przy 90 km na godzinę obroty oscylują wokół 2000 i przyspieszając powyżej tej prędkości miałem wrażenie, jakby jeszcze kolejnego jakiegoś 7 biegu brakowało. Jadąc poniżej setki mało się to odczuwa, a wspominana dobra elastyczność sprawia, że częstsze zmiany biegów potrzebne są głównie w mieście i ze względu na pracę skrzyni nie jest to nic złego moim zdaniem, bo manual cechuje się sprężystym i takim powiedzmy mechanicznym stylem pracy. Mamy też w nim dobrą precyzję, więc chociaż nie jest to najlepsza skrzynia tego typu w sportowym maluchu, z jakim miałem styczność, to wciąż zmiana przełożeń jest pozytywnym doświadczeniem. W mieście czy ogólnie przy niższych prędkościach, jeśli do silnika i skrzyni doda się umiejętnie podostrzony układ kierowniczy, który zapewnia bezpośrednie reakcje i odpowiednią zwinność, to dostaje się auto, które naprawdę dostarcza dużo frajdy i zachęca do ostrzejszej jazdy, ale bez konieczności wariactw z prędkością. Jednocześnie kierownica nie pracuje zbyt ostro, aby była męcząca w codziennym użytkowaniu. Tak samo zawieszenie jest twardsze niż przeciętnie i zapewnia dobrą stabilność w zakrętach, ale nie jest też bardzo twarde i ja przez kilka godzin jazdy po różnych drogach nie odczuwałem większych problemów z komfortem. Po prostu trzeba mieć świadomość, że nie jest to kanapowo zestrojone auto, no ale raczej nikt tego poszukujący na Swifta Sport nie spojrzy. Też osoby potrzebujące samochodu na autostradę powinny pomyśleć o czymś innym, bo testówka pod kątem dynamiki radzi sobie wtedy bez zarzutu, ale zestrojenie skrzyni i też wyraźnie pogarszające się wyciszenie kabiny po przekroczeniu 110-120 km na godzinę pokazuje, że ten model po prostu nie został do tego stworzony. Jadąc tyle na ekspresówkach zużycie paliwa wynosi około 6 litrów, na autostradach rośnie do 7 litrów. Na zwykłych drogach pozamiejskich bez problemów Swiftem schodziłem do 5 litrów albo nawet troszeczkę mniej, a w Warszawie samochód zużywał mi około 6 litrów. Nadwozie Swifta zbudowane jest tak, że dach kończy się daleko od kierowcy, co skutkuje też wyraźnie oddaloną frontową szybą. Maska jest w ogóle niewidoczna, zatem wyczucie przednich krańców nadwozia jest trochę utrudniane przez bryłę samochodu. Widoczność na boki jest za to bardzo dobra. Szyby są duże, z kolei niezbyt duży jest słupek poprzekątnej. Tylna szyba również jest okazałych rozmiarów i nie jest mocno pochylona. Specyficzna długość dachu Swifta sprawia też, że czasami trzeba bardziej pochylać głowę przed sygnalizatorami. Ogólnie jednak rozmiary testowanego modelu to 389 cm długości i 173 cm szerokości, zatem wciąż pozwala on na dużo w terenie zabudowanym, zarówno pod kątem wciskania się w miejsca parkingowe, jak również takiej ogólnej zwinności ze względu nie tylko na zestrojenie układu kierowniczego, o czym już wspominałem, ale też na dobrą zwrotność.
Kamera cofania w testowanym modelu oferuje dosyć kiepską jakość, ale wciąż w pełni używalną. Większą trudnością podczas korzystania z niej jest umiejscowienie, ponieważ o ile na szerokość pole widzenia jest dobre, to na wysokość ten element zderzaka zbytnio je ogranicza. Przyciski na kierownicy Swifta są logicznie rozmieszczone. Tutaj steruje się tempomatem, aktywuje asystenta pasa ruchu. Z lewej strony mamy w ten sposób wciskane przyciski odpowiadające za telefon. Tutaj jest system audio oraz komputer pokładowy. Tylko jeden przycisk odpowiedzialny za wspominany komputer powoduje, że jeśli przegapimy interesującą nas w nim kartę, to trzeba przez całą listę się przewijać na nowo, co jest dosyć irytujące, tym bardziej, że ta lista jest dosyć długa, ponieważ poza tymi mniej standardowymi rzeczami jak monitor przeciążeń, co pokazywałem wcześniej, mamy też wszystkie te standardowe wskazania związane np. ze spalaniem. Niestety nie wyświetlają się one w języku polskim. Zmiana ustawień związanych z działaniem samochodu odbywa się za to przy pomocy patyczka z prawej strony zegarów. Trzeba go dłużej wcisnąć, a później można go wychylać. Jest to mało wygodne i nawet Suzuki o tym pomyślało, ponieważ to menu jest niedostępne podczas jazdy, ale nawet na postoju. Jeśli ktoś chce tutaj coś sobie dostroić, no to nie jest to przyjemne doświadczenie i zdecydowanie jakieś 2 przyciski na kierownicy powinny zostać wygospodarowane, żeby ten temat załatwić. Miejsce na niej na pewno by się znalazło. System inforozrywki w Swiftie Sport ma 7-calowy wyświetlacz i interfejs wyglądający już przestarzale, któremu zdecydowanie przydałoby się odświeżenie. W takich podstawowych zastosowaniach oprogramowanie jednak tutaj wciąż daje radę. Mamy chociażby odpowiedniej wielkości elementy klikalne. Przełączanie się po najważniejszych modułach jest łatwe dzięki przyciskom na górze i też szybkie. Jest też możliwość podłączenia swojego smartfona poprzez Android Auto albo Apple CarPlay w sposób przewodowy. Ustawienia są tutaj bardzo skromne. Szkoda, że więcej rzeczy związanych z działaniem samochodu nie znalazło się właśnie w tym menu zamiast pomiędzy zegarami. Odbyłoby się to zdecydowanie z korzyścią dla ergonomii. A tak, mamy tutaj tylko kilka pozycji związanych chociażby z systemem audio. Panel klimatyzacji w testowanym Suzuki jest w pełni fizyczny, zatem nie sprawia problemów jego obsługa, chociaż przyznam, kilka razy złapałem się na tym, że temperaturą chciałem sterować tym pokrętłem, co jest dla mnie bardziej naturalne niż sięganie do prawego. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest niewielki oraz lekki, więc nie będzie przeszkadzać w kieszeni. Wykonany został w większości z czarnego, trochę chropowatego, rozsądnego plastiku o przyzwoitej jakości. Na froncie mamy połyskujący element z tendencjami do łapania zarysowań. Instrumenty pokładowe we wnętrzu Swifta Sport podświetlone zostały w dużej mierze na kolor pomarańczowy, taki intensywnie pomarańczowy, który nie jest jednak zbyt ciemny, więc nie ma problemów z czytelnością tego rozwiązania. Nie jest on również zmodyfikowany w żaden sposób względem tego, co spotkać można w zwykłych odmianach tego modelu, ale biorąc pod uwagę tą jednak nacechowaną i tak domyślnie sportowo kolorystykę, jeszcze ze świetnie prezentującymi się po ciemku zegarami, nie mam z tym problemów i przyjemny jest klimat budowany w tej kabinie właśnie przez dobrane kolory, chociaż przez brak też trzeba przyznać żadnych dekoracyjnych źródeł światła. Gdyby nie kolorystyka, to byłoby tutaj mocno zwyczajnie. Na zewnątrz też usportowiony Swift nie wyróżnia się stylem podświetlenia względem zwyklejszych wersji, co oznacza przyjemnie prezentujący się kształt LEDowych pasków do jazdy dziennej, ale też niestety sąsiadujące z nimi żarówkowe kierunkowskazy. W kierunkach w bocznych lusterkach diody się za to znalazły. Z tyłu znowu mamy kombinację LEDów w światłach pozycyjnych i żarówek w kierunkowskazach, tak jak w każdej odmianie tego modelu, i chociaż za jakieś urozmaicenie bym się tutaj nie obraził, to ogólnie Swift Sport, tak jak i zwykły Swift, prezentuje się moim zdaniem po ciemku ładnie. Światła LED umieszczone zostały w soczewkach, co pozytywnie wpływa na ich precyzję poziomą odcinania stref jasnych od ciemnych. Tak samo moc świecenia wypada bez zarzutu, zatem chociaż nie ma tu niestety żadnych adaptacyjnych funkcji, to wciąż jak na statyczne LEDy światła Swifta robią pozytywne wrażenie. Kieszenie w drzwiach Swifta mają specjalną sekcję przewidzianą na butelkę, ale 1,5 litrowa mieści się tam mocno na ścisk. Na tunelu środkowym mamy niewielki schowek tutaj. Są też 2 uchwyty na kubki oraz półka twarda, więc bez jakiegoś dodatkowego zmiękczenia. Smartfona bym tam nie odważył się położyć. Twardo jest również w niezbyt dużym schowku przed pasażerem. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to nogami całkiem konkretnie wbijam się w oparcia przednich foteli. Na szczęście są one miękkie, na szczęście dla mnie. Dla osoby siedzącej przede mną już niekoniecznie. Nad głową
Prostując się nawet mocniej, mam jeszcze taki minimalny, ale bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Pasażerowie tylnej kanapy nie mają co liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Swifta Sport ma 265 litrów pojemności, cechuje się on niskim progiem załadunkowym, niezbyt dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Z lewej strony w kufrze znalazł się haczyk na jakąś torbę. Pod podłogą z kolei mamy zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie zdolności ładunkowe zwiększają się do 579 litrów. Liczyć się wtedy trzeba z wysokim uskokiem. Podsumowując, Swift Sport nie ucierpiał moim zdaniem na elektryfikacji, bo chociaż jest on trochę wolniejszy, to w innych aspektach jego charakter się nie zmienił i wciąż ten samochód daje dużo frajdy z użytkowania, bez mocnego kuszenia do łamania przepisów. Na przełomie 2022 i 2023 roku boleć może jego cena, ale inne małe hot hatche z mocą około 200 koni też zdrożały i na przykład wspominany Hyundai i20N to już nie 99 tysięcy jak w 2021 roku, a 128 tysięcy złotych. Ford Fiesta ST startuje od 118 tysięcy złotych, zatem niestety takie mamy czasy i Swift Sport jest w nich dziarskim maluchem, wolniejszym, ale też tańszym niż konkurencja. I to wszystko, co przygotowałem o Swiftie Sport. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!